Dzisiaj pióro amerykańskiej firmy Retro 51, model poświęcony abolicjoniście Frederickowi Douglassowi, to model Tornado. Tak pióro wygląda w całości, natomiast sprzedawane jest w takim dość nieszablonowym opakowaniu, takiej tubie, rurce. Natomiast jest to pióro metalowe, komputerowo grawerowane, jest taki wzór w wale, natomiast elementem wykończenia są, jak pisze producent, miedziane elementy tutaj właśnie wykończenia. Na górze widzimy nazwę modelu, a tutaj na końcu jeszcze skówki mamy podobiznę właśnie Fryderyka Douglassa. Korpus zwęża się ku końcowi, taka sama faktura jak skówki i też takie miedziane wykończenie jest tego korpusu. Stalówki JOWO, tu wielkość to 6 i tutaj takie jest logo wygrawerowane Retro 51. Jak już się można było zorientować, skówka jest zakręcana, natomiast wzór ten tak dość atrakcyjnie się prezentuje. Po odkręceniu widzimy, że stalówka jest dłuższa niż sekcja, ale w niczym jej długość mi tutaj oczywiście nie przeszkadza. Możemy skówkę z tyłu założyć. Jakoś nie odczuwam specjalnie ciążenia ku tyłowi. Natomiast po odkręceniu troszkę tutaj trzeba siły przyłożyć. Okazuje się, że w środku mamy konwerter i naboje stosować możemy standardu International. Tak więc pióro łatwo jest napełnić. Bardzo rzadko w Polsce praktycznie niewidywane pióro, a szkoda, bo firma Retro 51 moim zdaniem dość ciekawe produkty wykonuje. Natomiast jakoś nikt do Polski jeszcze tego nie sprowadził. Natomiast w Europie, chyba w Holandii, te pióra i długopisy widziałem. Porównanie wielkości z Duofoldem Centennialem, Sonetem, Lamy Star i Pelikanem 140 pokazuje, że to pióro to właściwie długość Duofolda, a grubość Soneta. Mniej więcej tak to wygląda. 138 mm długości ma pióro z założoną skówką i 129 bez skówki. Natomiast średnica sekcji to centymetr, a w najszerszym miejscu korpusu 12 mm. 28 gramów pióro waży, nie jest specjalnie ciężkie. Stalówkami JOWO pisałem już nie jeden raz, jakoś nigdy nie zauważyłem specjalnych problemów. To jest taka średniej grubości FK, można powiedzieć. Dobry przepływ, nic tutaj nie zauważam, żadnych problemów z przepływem. Troszkę można docisnąć, lekko się tamta linia pogrubi, ale raczej sztywna stalówka, dobrze zeszlifowana także z drugiej strony. Jak widać, pióro pisze bez nacisku, nie ma żadnych problemów. Dość obficie, powiedziałbym, podaje atrament. Akurat ta kombinacja spływaka i stalówki. Moje pierwsze spotkanie z piórem Retro 51 zakończyło się dość ciekawym doświadczeniem. Przyjemnie się tym piórem pisze, ładnie wykonane. Żadnych niedoróbek w detalach tutaj nie zauważyłem. Ciekawa kombinacja właśnie takiej stali tutaj z tymi miedzianymi wykończeniami. Także myślę, że pióro godne polecenia. Dziękuję Jarkowi za wypożyczenie tego pióra. Tyle na dziś. Do usłyszenia.